Dzień dobry. Pamiętacie, w jednym z poprzednich odcinków pozyskiwałem nasiona pomidorków, które tutaj mam po prawej stronie. Obiecałem również, że zrobię odcinek o tym, jak wysiewam właśnie te pozyskane nasiona. No więc zapraszam na ten właśnie odcinek. Wysiewam sobie te nasiona na takim przygotowanym stanowisku, czyli jak widzicie jest to taka mini szklarenka z papierowym ręczniczkiem w środku. W taki właśnie sposób nasionka powinny wykiełkować bardzo szybko. Tutaj widzicie, mam jeszcze ten ręczniczek z poprzedniego odcinka, kiedy ulokowałem sobie na nim nasionka. Niektóre nasionka są jeszcze tutaj przyczepione, ponieważ były otoczone takim miąższem właśnie z pomidorów. No ale w tej chwili udało mi się właściwie wszystkie nasionka już tutaj przesypać do tej mojej mini szklarenki. W tej mini szklarence dokonam takiej selekcji naturalnej i wybiorę, jeśli te nasionka oczywiście już wykiełkują, wybiorę sobie takie najbardziej zdrowe, takie duże, grube siewki po prostu, które moim zdaniem będą się rozwijać w późniejszym okresie jak najlepiej. Tutaj sobie jeszcze rozrzucę kilka tych nasionek na całej powierzchni tego papierowego ręczniczka. No, myślę, że tak wystarczy. I spróbuję jeszcze nawilżyć ten ręcznik. I oczywiście należy to robić przez cały okres, aż nasionka po prostu wzejdą, tak żeby ten ręczniczek był cały czas nie może mokry, ale wilgotny. Zresztą w tej szklarence powinny być idealne warunki, idealny mikroklimat do wykiełkowania tych właśnie nasionek. To jest taki pierwszy etap. Zamykamy sobie to naczynko. Oczywiście musimy wietrzyć od czasu do czasu, aby nie pojawiła się nam pleśń. No i zobaczcie, po zaledwie 3 dniach pierwsze nasionka wykiełkowały. I to jest dla mnie znak, że te nasionka są najsilniejsze. I właśnie tych nasionek użyję do przygotowania mojej rozsady pomidorków. Jest ich tu kilka i to w zupełności wystarczy. No to zaczynamy zabawę. Jak widzicie, doniczki już przygotowałem. Zabawę rozpoczniemy oczywiście od nasypania ziemi do takiej doniczki z dużymi otworkami na samym dnie. Tak, żeby nadmiar wody mógł nam tutaj uciekać, ale też do innego celu są potrzebne te dziurki, co Wam pokażę w późniejszym etapie filmu. Ja tutaj sobie sypię zwykłą ziemię, taką pozyskaną ze szklarni. Nie jest to taka ziemia do siewu, ale zwykła ziemia szklarniowa. I do takiej właśnie ziemi spróbuję sobie wybrać takie najzdrowsze siewki, które sobie tutaj wykiełkowały. One sobie odchodzą od tego ręczniczka bardzo swobodnie, nie są jeszcze z nim związane, więc bez obawy o uszkodzenie naszej siewki możemy ją sobie tutaj umieścić w tej doniczce. Oczywiście musimy to robić delikatnie, żeby nie uszkodzić tego malutkiego jeszcze korzonka. Jakoś tam delikatnie musimy to umieścić. No i właściwie pierwsza sadzonka gotowa. Po wcześniejszym nawodnieniu tych przygotowanych sadzonek umieszczam je sobie w takim woreczku po to, aby wilgotność w miarę utrzymywała się stała, żeby nam te
sadzonki tutaj nie pousychały. Umieszczam na południowym oknie, no i czekam, aż pomidorki sobie troszkę podrosną. A uwierzcie mi, że takie właśnie wyselekcjonowane nasionka rosną bardzo, bardzo szybko. No a kiedy nasze siewki już osiągną taką fajną wysokość, czyli przerosną tutaj te brzegi doniczki, dosypuję sobie ziemi. Bo jak wcześniej zauważyliście, nasypałem tej ziemi tylko do połowy doniczki, ale to tylko tak do wykiełkowania. Czasem bywa tak, że siewki mają mało dostępu do słonka, no i wtedy się wyciągają. A kiedy się wyciągają, można właśnie nadsypać troszkę tej ziemi, żeby część tej łodygi była zasypana. Dlatego też wcześniej pozostawiłem sobie pewien margines, no i tej ziemi nasypałem jedynie do połowy doniczki. No i tak przygotowane sadzonki spokojnie sobie powinny poradzić z dalszym wzrostem. Zresztą widzicie, że te rosną całkiem fajnie. Jak widzicie, już uzupełniłem ziemię prawie aż po same brzegi. No i teraz spróbuję sobie delikatnie nawilżyć jeszcze te sadzonki, używając takiego spryskiwacza. W ten sposób oczyszczam sobie listki oraz oczywiście nawilżam wierzchnią część tych sadzonek. A robię to tylko jednorazowo, ponieważ pomidorki raczej nie lubią takiego nawadniania z góry. Wolą sobie szukać wody gdzieś tam na dnie doniczki, więc zaraz Wam pokażę, jak należy nawadniać takie oto sadzonki. Jak wcześniej widzieliście, te doniczki mają dosyć dużo otworków na samym dnie, więc bardzo łatwo będą sobie pobierały wodę, którą tutaj teraz spróbuję nalać do tej podstawki przygotowanej. No i to jest cały proces nawadniania moich pomidorków. Dziękuję Wam ślicznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wasze pomidorki będą również rosły zdrowe i duże. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!